Dzisiaj pokażę Wam Subaru Legacy z 2005 roku, czyli dzisiaj trochę bardziej świeżo, czyli pierwsze, którym jeździłem, prawdziwe Subaru, bo było już węgierskie Subaru, to teraz prawdziwe Subaru. Możecie się zastanawiać, o co w ogóle chodzi z tym, że to jest prawdziwe Subaru. No bo wiadomo, wszystkie samochody tego typu, właśnie Subaru, Porsche, Mitsubishi Lancery i tak dalej, mają swoje często hermetyczne i dosyć specyficzne grono fanów. No, nieczęsto są to odbiorcy, ale najczęściej są to po prostu fani. I w przypadku Porsche, no to na początku było, że turbo powinno mieć tylko turbo, reszta powinna mieć silniki wolnossące i Porsche prawdziwe 911 to jest tylko z chłodzonym powietrzem. I podobnie jest z Subaru, ponieważ Subaru według wszystkich powinno mieć silnik typu Boxer i stały, symetryczny napęd na 4 koła. No i Subaru Justic, które testowałem, było w zasadzie Suzuki Swiftem, gdzie był napęd głównie naprzód i dołączany tył i był silnik rzędowa 4. Tutaj mamy właśnie symetryczny napęd na 4 koła i 2,5 litrowego Boxera. Wszystko to zostało opakowane w bardzo praktyczną wersję kombi, która ma jeden fajny bajer. Szyby bez ramek. I pokażcie mi, kto inny robi rodzinne kombi z takim rozwiązaniem. Zresztą, no spójrzcie, ten samochód wygląda świeżo. Widać, że to nie jest nowy samochód, ale wcale nie wygląda na 18-latka. Wiadomo, no nie jest to impreza, nie jest to impreza WRX, ale te koła, nie wiem czemu wziąłem ten śnieg z felgi, jest brudny. Te koła i tamte koła są napędzane symetrycznym układem. Oznacza to, że można przeciąć w obu osiach i każda ćwiartka jest symetryczna względem siebie. I to sprawia, że ten samochód na śliskim, tak jak teraz, w śniegu, zachowuje się po prostu cudownie, a dzięki dosyć lekkiej masie własnej, bo waży tam koło tony 300. To naprawdę mało jak na tego typu samochód. Weźmy pod uwagę, że no tu jest most napędowy, jest wał i tak dalej. To sprawia wrażenie naprawdę takiej fajnej zabawki, która może być samochodem praktycznym, ale pozwala też się wyszaleć. Do tego Subaru Legacy, jak stoi na parkingu, to mało osób może na nie zwrócić uwagę, bo wygląda po prostu jak zwykłe rodzinne kombi. Mi się troszeczkę kojarzy z późnymi Sabami, czy właśnie z Oplami. Takim po prostu zwykłym, poprawnym samochodem. Ale tylko wizualnie. Zresztą no, to nie jest brzydki samochód. Detali stylistycznych tu też jakoś wybitnie dużo nie zobaczymy, no bo tu jest jakieś przetłoczenie na masce. Tu reflektor wchodzi takim okręgiem w zderzak. Norma w tych latach. Od znaczka odchodzą takie chromowane skrzydełka. No ale ogólnie wygląda dosyć poprawnie. Może nawet trochę jak Chevrolet Lancetti, chociaż teraz pewnie ubliżam temu Subaru. Śmiesznym i dosyć niespotykanym bajerem jest to, że światła wsteczne są tutaj. To w sensie są one z obu stron. Zamiast normalnie w kloszu z pozostałymi lampami. To jest zdecydowanie element charakterystyczny Legacy. Czy jest to brzydkie? Nie wiem, na pewno jest to jakieś, to się bardzo odróżnia. No poza tym znajdziemy tutaj delikatne relingi, znaczy delikatne, no zwykłe relingi, ale takie srebrne, delikatnie zarysowane i raczej, żeby wpiąć bagażnik właśnie tutaj po zdjęciu tych zaślepek, niż faktycznie złapać za reling. Czyli jest to taki element raczej stylistyczny. Plus szklany szyber. Podziwiając z dumą i satysfakcją, że jest tu symetryczny napęd na 4 kapcie, możemy sobie wskoczyć do tyłu. Wskakując i trzepiąc buty, możemy właśnie podziwiać to, że to są drzwi bezramkowe. Uwielbiam to. To jest niepraktyczne, głośne, szumi powietrze i tak dalej, ale jest ładne. I we wnętrzu jest dosyć dużo miejsca. Tutaj kolana już mam na oparciu. Nie jest to mistrz przestronności na nogi, ale jest to kombi. A jak jest to kombi, to z miejscem nad głową nie ma problemu. I tak jest też tym razem. Tutaj spokojnie mogę sobie siedzieć, mogę się oprzeć. Musiałbym chyba zacząć skakać, żeby w ogóle dotknąć głową pod sufitki. Także jest naprawdę dobrze. Całe wnętrze z przodu, cała deska i to wszystko, no wskazuje na to, że to nie jest najbogatsza wersja wyposażenia. Jednak tutaj
to wnętrze nie jest narysowane brzydko. Jest ładne, tylko tutaj zdecydowanie brakuje kolorów. Ono jest takie właśnie szare, srebrne. Panel z radiem i z nawiewem wygląda jak typowa wieża stawiana u ludzi w salonie, żeby grała sobie muzyczkę. Poza tym, no tu nie jest brzydko. Na kierownica ma fajny kształt, jest wygodna. Brakuje mi jakichś, nie wiem, czerwonych przeszyć, może niebieskich, jakichkolwiek. I tu jest naprawdę ładnie. Ta deska tutaj troszeczkę pęka, ale ten samochód ma 18 lat i 318 000 kilometrów przebiegu. Więc jak na takie wyniki, to tu jest naprawdę ładnie. Drążek zmiany biegów jest wygodny, ma krótki, przyjemny, sztywny, twardy skok. Układ kierowniczy też daje fajne informacje o tym, co się dzieje z samochodem. Fotele są twarde i pozwalają wyczuć, jak się samochód zachowuje. A w takich warunkach jak dzisiaj potrafi się zachować, jak na napęd na 4 koła przystało. A pod maską znajdziemy jeden z mocniejszych wariantów. Nie jest to najmocniejszy, jest to jeden z mocniejszych. Teraz gdzie on to ma? Pyk, 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 pyk. Hehehe. Teraz weź to znajdź. Dlaczego ja z tym zawsze muszę mieć problem? O. Dwu-i-pół-litrowy bokser o mocy około 160 koni i tam momentem obrotowym przekraczającym 200. Spalanie, dychę trzeba liczyć. Przyspieszenie do setki około chyba o 9-8 sekund. 8 raczej. Ale teraz tego nie pamiętam, jak sobie przypomnę albo sprawdzę, to wam napiszę. I prędkość maksymalną 206 albo coś koło tego kilometrów na godzinę. No i silnik, jak na boksera przystało, jest umieszczony bardzo nisko. U góry jest osprzęt właśnie pod tytułem alternator, kolektor, ale wszystko jest na samym dole. Dlatego no, wymiana świec czy tego typu naprawy eksploatacyjne to jest tragedia w tym silniku. No to nie ma miejsca, żeby to wykonać. Natomiast dzięki temu jest umieszczony bardzo nisko. Zapewnia fajne prowadzenie, bo środek ciężkości jest bardzo nisko, mimo tego, że to jest 2,5 litra, to tego nie czuć, że tyle wisi na przedniej osi. A do tego brzmi naprawdę rasowo. Jest to jednostka wolno ssąca akurat i potrafi fajnie zabrzmieć. I bardzo przyjemnie rozwija moc. Od najniższych obrotów, no nie do samego końca, bo tam już troszeczkę mięknie, powyżej, no w okolicach 4000 obrotów, ale ciągnie chętnie i bardzo chętnie wchodzi na obroty. A skoro o tym mowa, to zabierzmy się za jazdę. Zapomniałem jak... Ciekawe co to było. ABS. Tak? Takie No. Dzięki. Ja zapomniałem jak to jest w ogóle jeździć z ABS-em. To jest przydatna funkcja. I Subaru z symetrycznym napędem na 4 kawcie i bokserem pod maską na drodze typu OS. To jest coś, co jest idealne zimą. I właśnie moje pierwsze podejście do Subaru, które nie jest Swiftem ze znaczkiem Subaru. I w prowadzeniu czuć, że to nie jest ciężki samochód. W sensie waży tam koło tej tony 300. Tu jest sporo masy, dodaje właśnie napęd na 4 kapcie. Ale fajnie właśnie czuć, że środek ciężkości całego samochodu jest dosyć nisko. Ze względu na napęd, który jest nisko, bo jest napędem, ale też ze względu na silnik boksera. Te 2,5 litra zawsze jest odczuwalne w każdym samochodzie pod względem swojej masy. 2,5 litra to jednak nie jest mały silnik, a tutaj wcale nie czuć, że tu jest tak duża jednostka, raczej jak na jakieś 1,6, ale właśnie ze względu na to, że ten silnik jest nisko, no bo jest płaski, no bo jest bokserem. Fajnie. Zaskoczeniem jest to, że w samochodzie z 2005 roku nie znajdziemy kontroli trakcji. Znaczy ABS to wiadomo, że jest, bo ABS jednak jest obowiązkowym wyposażeniem od 2001, ale jednak kontrola trakcji w samochodzie z 2005 to już
było wyposażenie standardowe. Ale no, base models only i nie ma rzeczy, które mają psuć zabawę z jazdy. I właśnie, bo no Legacy jest takim rodzinnym kombi, ale takim rodzinnym kombi dla tatusia, który nie chce się wbijać w kapcie i fotel przed telewizorem, bo przewiezie rodzinę, można załadować jakąś szafkę, pojechać na wakacje, ale wyjedzie z jakiejś opresji, bo ma napęd na 4 kapcie. Da frajdę z jazdy. Teraz nawet nie chcę wrzucać wyższego biegu, nawet bym jeszcze zredukował i pokręcił wyżej, bo to aż kusi. Tym bardziej, że tego boksera w środku w zasadzie nie słychać. Słychać, jak te koła szurają po śniegu. A silnik fajnie, ładnie, liniowo rozwija moc, chętnie ciągnie i sprawia wrażenie takiego właśnie zwartego, takiego, który od razu już chce jechać, chce dostarczyć tą frajdę, chce być taką rozsądną zabawką. Nie chce być po prostu samochodem do jazdy na co dzień, ale chce być czasami właśnie wybiegany, wyszalany, zakręcony wyżej, czy zakręcony po parkingu, bo jak jest śnieg. Właśnie dawać frajdę z jazdy. I to jest fajne, to jest... Można powiedzieć, że to jest jedno z ostatnich tak naprawdę prawdziwych Subaru, patrząc na to, że mamy tu manualną skrzynię, a obecne Subaru, jeśli w ogóle są oferowane w Stanach, to mają tylko skrzynię bezstopniową, co jest kompletnie bez sensu. No i teraz cały czas na trójce, biegi spadły na 1200 obrotów przed chwilą, a silnik ciągnie bez problemu, wszystko chętnie wyciąga, rwie się, no może nie rwie się do jazdy, no bo jednak nie ma co kopać w gaz przy takiej pogodzie. No chyba, że chce się uzyskać coś śmiesznego, ale jestem odpowiedzialnym kierowcą, ja takich rzeczy nie robię. To jednak cały czas ten samochód chce jechać i to nieważne, czy ma wysokie obroty, czy niskie. Czuć, że bardzo chętnie się wkręca na wysokie obroty, że te wysokie obroty go nie męczą, ale niskie też nie stwarzają żadnych problemów. Tutaj mimo właśnie bryły, mimo nadwozia kombi, które jednak jest cały czas utożsamiane z jakimiś taksówkami, dowozem jedzenia, tatusiami i tak dalej, to jest kompletnie bez sensu tutaj, bo jednak czuć ten sznyt samochodu rajdowego w prowadzeniu. No nie jest to 1 do 1 no, rajdówka, no nie okłamujmy się, ale jednak czuć, że Subaru, tworząc chociażby legendarne imprezy WRX, całą swoją wiedzę zdobytą przy tworzeniu tamtych samochodów wkłada do właśnie, na pierwszy rzut oka mogłoby się okazać, nudnego kombi. I jednak magią Subaru jest to, że cała legenda samej marki opiera się na bokserach i napędzie na 4 koła. Tu jest bokser i napęd na 4 koła we współcześniejszym wydaniu. I mimo to cały czas czuć, że Subaru jest dumne ze swojego B-grupowego pochodzenia, kiedy Subaru stało się właśnie tą legendą. Pojawiło się na ustach wszystkich i na plakatach nad łóżkami nastolatków. To jest samochód, który właśnie w fajnym stopniu połączył nowoczesność, no i oczywiście przepisy, które wymagały dodania paru rzeczy. Tam właśnie poduszki powietrzne czy ABS-y. No. To właśnie jest fajnie połączone z tym takim, można powiedzieć, właśnie B-grupowym charakterem. Tylko no wiadomo, no droga to nie OS. Ale jakbyś go przytrzymał na gazie, to on się trzyma ten. Tak, jak jechały samochody, to był rów, więc stwierdziłem. To właśnie czuć, że on jest symetryczny, że on, no, że to jest na torsenie starym, że to nie jest żaden jakiś tam Haldex, który rozrzuca sobie komputerowo po wszystkich kołach, tylko że to jest stricte mechaniczny napęd, no, którego właśnie symetryczny układ sprawia na to, że po pierwsze jest dobrze rozdysponowana masa, a po drugie fajnie też dysponuje całą mocą na wszystkie koła i można bardzo przewidzieć ten samochód, chociaż momentami zachowuje się troszkę jak samochód tylonapędowy, ale wtedy pojawia się ten przód, ten element przodu, który ratuje z opresji albo i dodaje nawet pikanterii, ciągnąc dalej. To spodziewałem się raczej samochodu jednak mimo wszystko o charakterystyce przednionapędowej, ale właśnie to, no nie ma takiej charakterystyki. To jest, można powiedzieć, że to jest naprawdę samochód z prawdziwym napędem na 4 koła, bo tutaj czuć, że każde koło pracuje i właśnie przez to, że każde koło pracuje,
No i że jest 2,5 litra pod maską. Niestety owocuje to spalaniem. No i tak dychę to można sobie spokojnie liczyć. Wartości właśnie takie dwucyfrowe no, raczej nie powinny nikogo zaskoczyć. Ale jest to udany japoński samochód. No bo wszystkie Japończyki sprawiają takie zwarte wrażenie. Takie gotowości do jazdy. I w jakimś stopniu wszystkie dają frajdę z jazdy. Tylko że każdy w innym stopniu. A to Subaru daje w takim sportowym. No, wyrywa się i powyżej 3000 obrotów fajnie brzmi. Tu już słychać właśnie ten rajdowy sznyt. Jednak jest trochę cicho. No jest cicho. No ale musi to też być cywilizowany samochód do jazdy na co dzień. Nie może to być drąca japę rajdówka, ale jakby tutaj jakiś wydech wsadzić, to faktycznie musiałoby to fajnie gadać. No i właśnie mimo nie za dużej masy, no bo jednak takiej dosyć kompaktowej obecnie, to z tym napędem i mimo braku kontroli trakcji, to z tym napędem sprawia wrażenie naprawdę przyczepnego i zachęcającego, żeby tak znaleźć granicę przyczepności, zobaczyć na ile sobie możesz pozwolić tym samochodem. Tylko pytanie, czy sobie wtedy kierowca poradzi, bo samochód ze swoim napędem, z mocą, z momentem pozwala naprawdę wyciągnąć z opresji siebie, bo raczej bym nie próbował wyciągnąć autobusu z rowu. Chociaż może. Ale tu właśnie to nie jest takie, że trzeba po prostu zaufać maszynie i jechać, samochód zrobi wszystko. Tu samochód, można powiedzieć, właśnie staje się narzędziem, albo nawet nie narzędzie, bo narzędzie to można powiedzieć o Golfie. Narzędzie jest nudne. Można powiedzieć, że staje się pędzlem w rękach malarza najlepszej jakości. Daje ci szansę stworzenia czegoś pięknego, a to od ciebie zależy, czy z tego skorzystasz, czy będziesz jechać niby jak Golfem, czy innym Passatem. Po prostu spokojnie, nudno. Bo tak też można. Ale to nie jest samochód do tego. Tu trzeba się dobrze bawić. A dobra zabawa nie jest trudna z napędem na 4 koła, zwłaszcza zimą. Także ja jadę się bawić dalej. Widzimy się w kolejnym teście. I cześć!